Panie Piotrowski, Słucham Pani Piotrowska. Panie Piotrowski, po co kreatywność w firmie IT jest w ogóle? Bo w ogóle zawód techniczny, czy to dewelopera, czy testera, czy DevOpsa, to jest zawód bardzo wysoce kreatywny. Tu się bardzo dużo myśli, w sensie tworzy rzeczy od zera, nowych. Albo trzeba coś znaleźć, albo trzeba coś obmyśleć, wymyśleć, więc ta kreatywność jest potrzebna. Więc dla mnie robota na przykład, jeżeli chodzi o rekrutację, pierwszy etap to jest czysta kreatywność, jak do tych ludzi dotrzeć. I chyba mamy w zeszłym roku Kogoś z rekrutacji. No właśnie. Ubiegłoroczną laureatką w kategorii Creative jest Ola Wiśniewska, która nie tylko rekrutuje, ale też wieloma innymi rzeczami kreatywnymi się zajmuje w naszej organizacji, czyli na przykład organizuje Szlachetną Paczkę, organizuje te wszystkie CSR-owe rzeczy w Warszawie. W ogóle budowała Warszawę razem z Arkiem Gasińskim, Tak, to na prawda. przykład. To prawda, to prawda. Więc na pewno pokłady tej kreatywności w sobie ma nie tylko pod kątem zawodowym, ale też w wielu innych obszarach. Także dzięki Ci, Ola, serdeczne. Jesteś taką pewnie warszawską miskierką. Posłuchajmy, co ma Ola do powiedzenia. Przenosimy się do Woli. Kiedy dołączałam do firmy, to w Warszawie to była mega mała organizacja. My wszyscy całym biurem wychodziliśmy na lunche i nie musieliśmy rezerwować stolików, bo było nas tak mało. Myślę, że spora część tych wartości, które prezentujemy, to są takie wartości, z którymi spotykamy się na co dzień, bo jak ja przychodziłam, tutaj były już wypracowane pewne standardy działania, bo to, że Warszawa była mała, to nie oznaczało, że my nie jesteśmy częścią większej organizacji, która już ma pewne procedury, standardy i tak dalej. Ich było bardzo dużo, one były często dla mnie nowe, z którymi wcześniej się nie spotkałam i mogłam liczyć na pomoc wielu osób, które pytałam o coś i nigdy nie było tak, że nie otrzymałam odpowiedzi albo otrzymałam ją później, tylko nie wiem, czy Kasia, która pracowała w recepcji, była w stanie nam pomóc, czy Beata, która była w biurze w Warszawie i miała już duży staż, zawsze służyła pomocą, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Jeżeli chodzi o współpracę, to mój zespół, wtedy to była Dagmara, Ewa, i dziewczyny z Poznania, które już pracowały dłużej, to również w przypadku jakiegokolwiek problemu, który gdzieś tam miałam, to one były bardzo, bardzo pomocne, żeby wytłumaczyć mi pewne kwestie, jak to wszystko funkcjonuje w naszej firmie. No więc nominowałabym mój zespół Talent Acquisition, jeśli chodzi o zespół. Dlaczego? Dlatego, że myślę, że w tym roku, tak ciężkim roku, to jest rok, który był trudny nie tylko na takim rynku pracy, ale też jeżeli chodzi o pozyskiwanie kandydatów, bo po prostu ludzie bali się zmienić pracę. Zrekrutowanie prawie 200 osób do firmy w ciągu całego roku ze znaczną ilością osób, które dołączyły do nas na etapie pandemii. To było bardzo dużo pracy i to było duże wyzwanie. Często poświęcenie prywatnego czasu, żeby to zrobić i dlatego bym nominowała mój zespół rekrutacji. Chodzi o kategorię caring, to tutaj myślę, że warto wspomnieć o Magdzie Gasińskiej i myślę, że to mogą być takie dwie kategorie, bo ona również myślę, że mogłaby być New Joiners Success. I dlaczego? Dlatego, że w tym momencie myślę, że Magda jest dużym wsparciem dla naszego zespołu HR, jeśli chodzi o organizowanie wszystkich kwestii, które trzeba. Ona w bardzo krótkim czasie była w stanie na tyle dobrze zapoznać się z naszą firmą, że w tym momencie, kiedy ja potrzebuję jakiegokolwiek wsparcia, czy jakiejkolwiek pomocy z uzyskaniem odpowiedzi nie tylko dla siebie, ale i dla kandydatów, to Magda zawsze i bardzo chętnie mi pomoże. Nie muszę długo czekać na jej wsparcie, ona po prostu jest do dyspozycji nie tylko mojej, ale myślę, że wszystkich pracowników, którzy mają jakikolwiek problem. Ja akurat jestem w takiej sytuacji, że pracuję blisko dwóch moich przełożonych, czyli Ewy i Oli. I często to jest tak, że Ewa i Ola to są takie trochę dwa bieguny, bo Ewa jest bardzo poukładana, zresztą Ola też, ale Ewa jest taka
poukładana, wszystko u niej ma swoje miejsce w tabelce i wszystkie kwestie gdzieś tam muszą być zorganizowane w taki sposób, jak sobie to wypracowała firma. A Ola jest znowu odwrotna, to znaczy u Oli jest tak, że okej, to jest procedura, ale tutaj mamy jakąś osobę, no i zastanówmy się, w jaki sposób stworzyć procedurę, żeby móc wypracować pewne rozwiązanie, które będzie dobre dla organizacji. I tutaj Oli bym dała na pewno kategorię creative, jeśli chodzi o to, jak ona czasem jest w stanie wymyślić jakieś rozwiązanie, które okazuje się bardzo proste, ale ja w ogóle bym w życiu na nie nie wpadła, a u niej to działa na zasadzie o tak. Jeżeli chodzi o Ewę, no to na pewno collaborative, bo nie jestem w stanie podać takiego przykładu, w którym Ewa by mi, nie wiem, nie pomogła rozwiązać pewnego zadania. Nie jestem w stanie przez te 5 lat podać żadnego przykładu, w którym Ewa nie postarałaby się pracować ze mną w taki sposób, żebyśmy obydwie mogły wypracować takie rozwiązanie, które będzie korzystne po prostu dla nas.